samochód za 300 000 złotych powinien być niemalże idealny. Problem w tym, że w segmencie E za 300 000 dostajesz zazwyczaj dopiero wersję podstawową. Dlatego dzisiaj 5 nowych aut segmentu E, które warto rozważyć. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a ja już nie przedłużam i zaczynamy od pierwszego auta, a jest nim Japończyk Lexus ES. I tutaj od razu podejrzewam, że część z was od razu napisze w komentarzach: Lexus ES? Przedni napęd, skrzynia ECVT, niewiele ponad 200 koni i to ma być najlepsze auto segmentu E? No, moim zdaniem tak, tylko trzeba od początku wiedzieć, czego od tego auta oczekiwać. Nowy ES ma aż 5 metrów i 14 centymetrów długości. Jest więc dłuższy od BMW serii 5 i Mercedesa E-klasy. Podstawowa wersja, czyli ES 300H, ma 201 koni, więc nie ma się co oszukiwać, że zrobi to na kimkolwiek wrażenie. Napęd składa się z benzynowego silnika 2,5 litra, jednostki elektrycznej i przekładni ECVT. Możesz wybrać napęd naprzód albo E4, czyli wersję z dodatkowym silnikiem elektrycznym przy tylnej osi. Przednionapędowy ES robi setkę w 8 sekund, a Lexus podaje średnie spalanie na poziomie poniżej 5 litrów. I gdybym kupował ten samochód, właśnie 300H z napędem naprzód brałbym pod uwagę. Nie będzie szybki, nie ma co ściemniać. To prawie 5-metrowa limuzyna ważąca około 1850 kg i mająca raptem 201 koni. Przy mocnym wciśnięciu gazu skrzynia ECVT podniesie obroty, silnik zacznie być wyraźnie słyszalny. A BMW 540D czy Mercedes E450D po prostu znikną nam z pola widzenia. Tylko że ES nie powstał po to, żeby się z nimi ścigać. Największą zaletę tego Lexusa odczujesz oczywiście w mieście i podczas spokojnej jazdy. Ruszasz płynnie, część drogi pokonujesz na silniku elektrycznym. W korku silnik benzynowy często się wyłącza i co ważne, nie musisz później szukać żadnej ładowarki. Po prostu tankujesz paliwo i jeździsz. Do tego wersja Prestige już w standardzie ma panoramiczny dach, podgrzewane i wentylowane fotele, elektryczną klapę bagażnika, cyfrowe zegary, a także 14-calowy ekran. No i teraz cena. Katalogowo ES 300H kosztuje 300 000 zł. Dużo, ale aktualna cena promocyjna wynosi 260 000. I przy tej kwocie Lexus zaczyna wyglądać naprawdę ciekawie. Szczególnie kiedy obok skonfigurujesz BMW albo Mercedesa i po dodaniu kilku rzeczy bardzo szybko zobaczysz z przodu trójkę albo i nawet czwórkę. Największy minus? No po pierwsze osiągi. Dla wielu osób 201 koni będzie wystarczające, ale jeśli kupujesz duży samochód premium i chcesz czasem mocniej przyspieszyć, to tutaj możesz czuć niedosyt. Po drugie ECVT. Jednym kompletnie nie będzie przeszkadzać. Inni już po pierwszej mocniejszej jeździe powiedzą, że nie chcą tego słuchać przez kolejne 5 lat. Dlatego przed zakupem pojechałbym na jazdę próbną. Myślę, że od razu będziesz wiedział, do której grupy należysz. No i jest to zupełnie nowa generacja. Sam Lexus zaznacza w cenniku, że część danych nadal ma charakter wstępny i przedhomologacyjny. Nie będę więc opowiadał, że ten konkretny ES na pewno przejedzie 500 000 kilometrów, no bo tego dzisiaj po prostu nie wiadomo. Hybrydy Lexusa mają bardzo dobrą opinię, ale sam samochód dopiero wchodzi na rynek. Komu polecam ES-a? Osobie, która chce dużą i dobrze wyposażoną limuzynę, dużo jeździ po mieście, nie potrzebuje sportowych osiągów i nie chce co chwilę podłączać auta do prądu. Jeżeli natomiast głównie pokonujesz autostrady, no i raz za czas chcesz się przejechać swoim samochodem gdzieś tak po prostu, bez celu, no to za chwilkę pokażę Ci dużo lepsze propozycje. No ale dobra, przechodzimy do auta numer 2, a będzie nim chyba najbardziej oczywisty samochód w całym tym filmie. A mowa o legendzie niemieckiej motoryzacji. Mercedes klasy E. Można lubić Mercedesa, można go nie lubić, można narzekać na te wszystkie ekrany, coraz bardziej skomplikowaną elektronikę, ale prawda jest taka,
że segment E bez Mercedesa klasy E nie byłby segmentem E. Aktualna generacja, czyli W214, ma prawie 4,95 m długości. Do tego bagażnik o pojemności 540 litrów. No i nadal możesz kupić ją z normalnym dieslem, tylnym napędem oraz 9-biegowym automatem. Najbardziej rozsądną wersją jest moim zdaniem E220D. To 2-litrowy diesel. Ma on 197 koni i 440 N. Do tego dochodzi 23-konny układ Mild Hybrid. Setka w tym aucie pęka już w 7,6 sekundy, a deklarowane średnie spalanie wynosi raptem 4,7 litra. I to jest dokładnie taki silnik, jaki ma sens w Mercedesie klasie E. Nie kupujesz tego auta, żeby co wieczór kręcić się po mieście bez celu. Kupujesz je, bo robisz dużo kilometrów, chcesz włączyć tempomat, przejechać pół Polski i nie szukać stacji po drodze. Ale jest jeszcze druga wersja. Znacznie droższa, kompletnie niepotrzebna większości osób i oczywiście dla mnie dużo ciekawsza. E450D Firmatic, czyli po ludzku 3 litry pojemności, 6 cylindrów w rzędzie, 367 koni, 750 N i elektryczne wsparcie. Setka w 4,8 sekundy, a Mercedes deklaruje średnie spalanie na poziomie niecałych 6 litrów. Kurde, naprawdę chciałbym sprawdzić ten samochód w jakiejś dłuższej trasie. Bo mamy wielką, wygodną limuzynę z dieslem, która przyspiesza lepiej od wielu hot hatchy, a przy spokojnej jeździe nie powinna palić jak auto mające prawie 400 koni, co nie? Takie silniki za chwilę prawdopodobnie całkowicie znikną. Więc jeśli tylko ktoś ma budżet i robi ogromne przebiegi, to E450D jest bardzo mocnym argumentem za Mercedesem. Tylko tutaj trzeba uważać z konfiguracją. Gama klasy E zaczyna się obecnie od około 276 tysięcy złotych, ale oczywiście nie dotyczy to E450D z dobrym wyposażeniem. Dodaj lepsze fotele, światła, pakiety asystentów, Airmatic, skrętną tylną oś i nagle robi się znacznie, ale to znacznie drożej. I właśnie Airmatic brałbym tutaj naprawdę bardzo poważnie pod uwagę, bo zwykła klasa E ma stalowe zawieszenie. Pneumatyka i tylna oś skręcająca o maksymalnie 4,5 stopnia są opcją. Ten układ potrafi zmniejszyć średnicę zawracania nawet o 90 cm, co w prawie 5-metrowym aucie naprawdę ma znaczenie. Druga rzecz to wnętrze. Mercedes daje możliwość zamówienia super screena, dodatkowego ekranu dla pasażera, kamerki do wideorozmów, no i oświetlenia, które może reagować na muzykę. I nie wiem jak ty, ale ja w klasie E wolałbym dobry fotel, drewno, normalne zegary i trochę spokoju. Ten samochód ma sprawić, że po 6 godzinach jazdy wysiądę mniej zmęczony. Nie musi przy okazji świecić się jak jakiś tandetny automat do gier z lat 90. Oczywiście część osób będzie zachwycona takim wnętrzem. I okej, rozumiem. No a szczególnie na pierwszej jeździe albo podczas odbioru auta robi to naprawdę ogromne wrażenie. Tylko pytanie, czy za 5 lat nadal będzie wyglądało równie dobrze? Największy plus klasy E? Komfort, ilość dostępnych wersji i to, że nadal możesz kupić samochód idealnie pasujący do długich tras. Największy minus? Cena po zaznaczeniu wyposażenia, które naprawdę chciałbyś mieć. Jeżeli robisz rocznie 30 czy 40 tysięcy kilometrów, brałbym E220D. Jeżeli natomiast masz dużo siana i chcesz jeden z najciekawszych dostępnych na rynku diesli, no to E450D będzie perfekcyjny. Natomiast jeżeli kupowałbym samochód bardziej dla siebie aniżeli dla pasażerów, no to poszedłbym do salonu obok, a mianowicie do Bawarczyków, bo kolejne auto to BMW serii 5. No i zacznę od tego, że nowa piątka jest ogromna. Ma 5 metrów i 6 centymetrów długości, więc rozmiarem zaczyna przypominać starsze generacje serii 7. Nawet podstawowy 520D waży około 1850 kg. Małe, lekkie BMW? No nie tutaj. Mimo tego seria 5 nadal jest samochodem, który najbardziej do mnie przemawia z dzisiejszej piątki. Najpierw wersja rozsądna, czyli 520D. Oferuje ona 197 koni, 400 N, tylny napęd i 8-biegowy automat ZF. 0-100 w 7,3 sekundy. Spalanie według WLTP od 5,1 do 5,5 litra,
No i cena od 282 tysięcy złotych. Do normalnej jazdy spokojnie wystarczy. Nie będziesz zawali drogą. Wyprzedzisz ciężarówkę bez problemu. Do tego przejedziesz autostradą kilkaset kilometrów i przy okazji nie zbankrutujesz. No tylko, że ja mam RS3 i nie będę udawał, że 197 koni w 5-metrowym BMW jakoś szczególnie mnie ekscytuje. Dlatego ja poszedłbym wyżej. 540D X-Drive. Jest to 3-litrowy 6-cylindrowy diesel. Ma on 286 koni, a cały układ mild hybrid osiąga 303 konie i 670 Nm. 0-100 w 5,2 sekundy, a deklarowane spalanie wynosi od 5,8 do 6,2 litra. I szczerze mówiąc, to właśnie ta wersja najbardziej pasuje mi do serii 5. Nie potrzebujesz M5, żeby bardzo sprawnie poruszać się po drogach. Masz ogromny moment obrotowy, napęd X-Drive i przy wyprzedzaniu raczej nie będziesz się musiał jakoś długo zastanawiać, czy zdążysz. No a jednocześnie nadal możesz zrobić na jednym zbiorniku może i całą Polskę. Oczywiście cena będzie dużo wyższa niż w 520D, ale tutaj przynajmniej dopłacasz do silnika, który zmienia całe auto, a nie tylko do większych felg i kolejnego świecącego paska w drzwiach. Jeśli natomiast jeździsz mało, no to jest też wersja 530e. Dostajesz wtedy 299 koni i od około 93 do 103 km zasięgu elektrycznego według WLTP. Jeżeli masz ładowarkę w domu, codziennie robisz kilkadziesiąt kilometrów, a raz na jakiś czas jedziesz gdzieś dalej, to ta wersja może być dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Jeżeli nie masz gdzie jej ładować, no to odpuszczamy. Wtedy przez większość czasu wozisz ze sobą jedynie ciężką baterię i nie wykorzystujesz głównej zalety tego napędu. Największy problem nowej piątki? Rozmiar, masa i trochę stylistyka. Z niektórych ujęć wygląda naprawdę dobrze i bardzo konkretnie. Z innych przód nadal nie do końca mnie przekonuje. W środku również ubyło sporo normalnych przycisków i wiele rzeczy obsługujemy dzisiaj przez ekran. Czy to nadal jest najlepiej prowadzące się auto z tej piątki? No raczej tak. Jeśli wybierałbym auto dla siebie i nie musiałbym patrzeć na cenę, no to pewnie bez większego zastanowienia wybór padłby na wersję 540D. Jeśli kierowałbym się jedynie rozsądkiem, no to wiadomo, 520D byłby moim wyborem. No a jeśli miałbym ładowarkę i jeździł dziennie powiedzmy te 40-50 km maksymalnie, no to 530e myślę, że byłby najrozsądniejszy. No ale dobra, wystarczy tego BMW. Teraz przechodzimy do samochodu, który diesla nie oferuje, ale benzyny też nie. Powiem więcej, hybrydy też tutaj nie znajdziesz. Jest to marka, która niby jest europejską, no ale już chyba tak nie do końca. Volvo ES90. Volvo S90 znika, a w jego miejsce wchodzi elektryk. Volvo ES90. I jest to dość odważna decyzja, bo jeżeli klient chce dużą limuzynę Volvo, ale nie ma gdzie ładować auta, no to właściwie jest koniec rozmowy. Nie ma wersji benzynowej, nie ma hybrydy, nie ma diesla, masz tylko elektryka, no ewentualnie idziesz do innego salonu. Samo ES90 ma równo 5 metrów długości i ponad 3,1 metra rozstawu osi. Z tyłu zamiast małej klapy sedana dostajemy duże otwarcie jak w liftbacku, więc pakowanie walizek albo większych rzeczy jest po prostu łatwiejsze. Podstawowa wersja Single Motor Extended Range kosztuje w zaokrągleniu 300 tysięcy złotych. Ma napęd na tył 333 konie, baterię 92 kWh i deklarowany zasięg do 664 km. Od 10 do 80% ma ładować się w 22 minuty. I to właśnie te wersje brałbym pod uwagę. 333 konie naprawdę wystarczą do normalnej codziennej jazdy. Masz spory zasięg, tylny napęd, a samochód waży o 200 kg mniej od odmian z dwoma silnikami. Jeżeli potrzebujesz napędu na 4 koła, no to dostępny jest Twin Motor. Ma on wtedy 456 koni, baterię 106 kWh i zasięg do 702 km. No i cena od 347 tysięcy złotych. Natomiast na samej górze konfiguratora mamy Twin Motor Performance. Dostajesz wtedy aż 680 koni. Setka pęka już w 4 sekundy i kosztuje 368 tysięcy złotych. No tylko pytanie po co? Bo ja naprawdę nie wiem.
Każde ES90 ma ograniczenie prędkości do 180 km na godzinę, a 333 konie w podstawowej wersji i tak nie robią z niego wolnego auta. Dopłacanie prawie 70 tysięcy tylko po to, żeby kilka razy komuś pokazać absurdalne przyspieszenie, no dla mnie nie ma większego sensu. Znacznie ciekawsza w tym aucie jest instalacja 800V. Volvo podaje, że w odpowiednich warunkach na ładowarce 350 kW można odzyskać nawet 300 km zasięgu w około 10 minut. I to już brzmi całkiem dobrze, co nie? Co prawda nadal musisz znaleźć tak mocną ładowarkę, bateria musi mieć odpowiednią temperaturę, no a zimą wynik prawdopodobnie będzie znacznie gorszy. No ale przy trasie postój zaczyna przypominać normalną przerwę na kawę, a nie postój na małą drzemkę. W środku jest typowo dla obecnego stylu Volvo. Duży pionowy ekran, bardzo mało przycisków i prosta deska. Możesz też zamówić nagłośnienie Bowers & Wilkins z 25 głośnikami i trybem Abbey Road. Brzmi trochę jak gadżet, ale akurat dobre audio w bardzo cichym elektryku ma moim zdaniem naprawdę sporo sensu. Problem? Podstawowe ES90 waży 2410 kg. To naprawdę dużo. Nie ma znaczenia, jak nisko znajduje się bateria. Przy hamowaniu, zmianie kierunku i na nierównej drodze tej masy nie da się nie odczuć. Druga rzecz to oprogramowanie. Volvo opisuje ES90 jako samochód rozwijany przez aktualizację online. Mamy lidar, mnóstwo czujników, 2 mocne komputery i całe auto bardzo mocno oparte na elektronice. Wiecie jak jest. To wszystko może działać świetnie. Może też na początku mieć swoje błędy. Nie wiem i nikt uczciwie nie powie ci dzisiaj, jak ten samochód będzie zachowywał się po 5 czy 8 latach, bo jest po prostu za nowy. ES90 poleciłbym komuś, kto ma ładowarkę w domu, chce bardzo spokojną, nowoczesną limuzynę i nie potrzebuje diesla do robienia 1000 km bez żadnego postoju. Jeżeli chciałbym elektryka tej klasy i zależałoby mi na znanej, renomowanej marce, no to Volvo wygląda naprawdę całkiem dobrze. Szkoda tylko, że już za podstawową wersję trzeba zapłacić aż 300 tysięcy złotych. No i z tą ceną robi się naprawdę ciekawie, bo ostatni samochód jest podobnej wielkości, ma jeszcze szybsze ładowanie, a kosztuje ponad 100 tysięcy złotych mniej. Jedyny minus to fakt, że pochodzi z innego kontynentu. Xpeng P7 Plus. No dobra, to teraz przyszedł czas na samochód, przez który część z was pewnie napisze, że chiński samochód nie miał prawa znaleźć się obok BMW i Mercedesa. Tylko najpierw popatrzmy na liczby. Xpeng P7 Plus ma 5 metrów i 7 cm długości. Jest więc nawet minimalnie dłuższy od nowej BMW 5. Rozstaw osi wynosi równe 3 metry. Bagażnik ma 573 litry, a całe nadwozie jest fastbackiem z dużą klapą. Cena podstawowej wersji? 197 900 zł, czyli mamy samochód rozmiaru klasy E za mniej niż 200. Podstawowa wersja, czyli Standard Range, ma napęd na tył, 455 km zasięgu i ładowanie z mocą do 350 kW. Osobiście poszedłbym wersję wyżej. Long Range kosztuje 218 900 zł. Nadal ma napęd na tył, ale zasięg rośnie do 530 km. 0-100 w 6,2 sekundy, a maksymalna moc ładowania wynosi aż 446 kW. Według Xpenga od 10 do 80% ma wystarczyć zaledwie 12 minut. Słyszysz to? 12 minut. Jeżeli ten samochód naprawdę będzie regularnie powtarzał taki wynik, to jest to ogromna zaleta. Oczywiście potrzebujesz odpowiedniej ładowarki i dobrych warunków. Sam Xpeng zaznacza też, że podawane dane są nadal orientacyjne i podlegają homologacji. Więc na razie traktowałbym je raczej jako bardzo obiecującą deklarację, a nie wynik, który na pewno zobaczysz w styczniu przy minus 10. Dostępna jest też oczywiście wersja z napędem 4x4, czyli AWD Performance. Kosztuje 239 900 zł, 0-100 w 4,3 sekundy. No i 500 km deklarowanego zasięgu, czyli najmocniejszy P7 Plus nadal kosztuje mniej niż podstawowy Lexus, BMW, Mercedes i Volvo, które pokazałem ci przed chwilą. I to już daje do myślenia. Przynajmniej mi dało.
szczególnie kiedy weźmiemy pod lupę wyposażenie. Skóra nappa, aktywna redukcja hałasu, 20 głośników oraz podgrzewanie, wentylacja i masaż 4 foteli. Do tego P7 Plus jest składany w zakładach Magna Steyr w Austrii. Na papierze wygląda to tak, jakby ktoś pomylił cenę albo zapomniał dopisać kilku drogich pakietów. No ale właśnie, na papierze. Xpeng wszedł do Polski dopiero w 2025 roku. Sieć salonów i serwisów nadal jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku BMW czy Mercedesa. Nie wiemy, jak P7 Plus będzie trzymał wartość, jak szybko będą dostępne części po stłuczce. No i jak cała ta elektronika będzie działała po kilku latach. Nie mówię, że będzie źle. Po prostu dzisiaj tego nie wiemy. I dlatego przed zakupem polecam Ci przetestować to auto minimum przez jeden cały dzień. Sprawdziłbym wyciszenie na autostradzie, działanie asystentów na naszych drogach, multimedia, aplikacje, no i przede wszystkim to szybkie ładowanie, bo 446 kW i masaż 4 foteli wyglądają świetnie. Ale jeżeli podstawowe funkcje będą irytować od samego początku, serwis będzie 200 km od domu, a po 3 latach auto straci większość wartości, no to cała ta oszczędność przy zakupie już nie będzie wyglądać aż tak kolorowo. No ale chyba trudno całkowicie zignorować aż tak dużą różnicę w cenie. P7 w long range jest o ponad 60 000 tańszy od bazowego 520D i aż o 80 000 tańszy od podstawowego Volvo ES90. To nie jest różnica 5000, przy których wybierasz sobie lepsze felgi i temat zamknięty. To jest różnica, za którą jesteś w stanie kupić inny, bardzo dobry samochód. I właśnie dlatego Xpeng znalazł się w tym filmie, mimo że nie przepadam za chińskimi autami. I to nie dlatego, że już teraz uznaję go za lepszy samochód od BMW 5 czy Mercedesa E-klasy, bo tego po prostu nie da się powiedzieć bez dłuższego przetestowania tego auta. No a komu bym w ogóle go polecił? Osobie, która chce elektryka, lubi nowe technologie, planuje zmieniać auto po kilku latach i nie ma problemu z marką, która dopiero buduje swoją pozycję w naszym kraju. Jeżeli kupujesz samochód, nie wiem, na 10 lat, nie chcesz przejmować się serwisem ani późniejszą odsprzedażą, no to jednak mimo wszystko stawiałbym na BMW lub Mercedesa. No i to by było na tyle. Podsumowując, Lexus ES jest dla osoby, która chce komfortową hybrydę, niskie spalanie i nie potrzebuje wielkich osiągów. Mercedes klasy E najlepiej pasuje do długich tras. E220D jest bardzo rozsądne, a E450D po prostu bardzo, ale to bardzo ciekawe. BMW serii 5 wybrałbym wtedy, gdyby zależało mi nie tylko na komforcie, ale też na tym, jak się tym samochodem jeździ. No i osobiście najbardziej patrzyłbym na 540D, no albo M5. Volvo ES90 jest natomiast dla kogoś, kto chce elektryczne premium od znanej marki. No i ma gdzie ładować to auto. No a Xpeng daje najwięcej wyposażenia i najlepsze liczby za najmniejsze pieniądze, ale jednocześnie ma najwięcej znaków zapytania. A ty, które z tych 5 aut wybrałbyś dla siebie? A może żadne i wybór padłby na coś zupełnie innego? Daj znać w komentarzu, oczywiście nie zapomnij o łapce w górę, o subskrypcji kanału, no a także zachęcam do wspierania. Życzę Ci miłego dnia i do następnego. Hej!